Kto z Państwa lubi chodzić do stomatologa? Tak myślałam, że za wiele Was nie będzie. Czy myśląc o wizycie stomatologicznej słyszycie w wyobraźni odgłos wiercenia? Myślicie o bólu i nieprzyjemnych wrażeniach? Lęk przed wizytą stomatologiczną jest poważnym społecznym problemem. Prowadzi do zaniedbań nie tylko w obrębie zdrowia jamy ustnej, ale i całego organizmu. W swojej pracy naukowej badam możliwość wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w celu zmniejszenia odczuwanego przez pacjentów stresu. Badania naukowe pokazały, że jest to metoda skuteczna u dzieci. Dlaczego więc nie spróbować pomóc w ten sposób pacjentom dorosłym? Praca nad doktoratem jest fascynująca, ale zarazem bardzo czasochłonna, dlatego musicie mnie Państwo zrozumieć, że gotowych wyników moich badań Wam jeszcze nie przedstawię. Na szczęście mam dla Państwa dzisiaj wyniki badania pilotażowego, oceniające stosunek pacjentów stomatologicznych do tematyki wirtualnej rzeczywistości oraz charakterystykę ich preferencji w zależności od płci oraz wieku. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 100 pacjentów oczekujących na wizytę w 3 różnych klinikach województwa śląskiego. Ankieta była anonimowa i dobrowolna. Składała się z 4 pytań. Pierwsza część zawierała charakterystykę ankietowanych, podczas gdy ostatnie, to najważniejsze pytanie, sprawdzało co, jeśli w ogóle, pacjenci chcieliby oglądać w wirtualnej rzeczywistości. Ku mojej wielkiej uldze 87% ankietowanych odpowiedziało, że chcieliby skorzystać z wirtualnej rzeczywistości w trakcie swojego leczenia. Najczęściej wybieraną odpowiedzią była natura, projekcja krajobrazów, spacer po plaży czy górska wędrówka. Jeżeli chodzi o grupy wiekowe, osoby młode chętniej niż pacjenci powyżej 56 roku życia skorzystaliby z takiej nowości w trakcie swojego leczenia. 93% do 71%. Jeżeli chodzi o płeć, mężczyźni chętniej niż kobiety. Jednakże, niezależnie od płci oraz wieku, na pierwszym miejscu wciąż pozostawała natura. Krajobrazy na zmianę z filmem przyrodniczym. I ta dominacja natury nie jest przypadkowa. Istnieją badania naukowe udowadniające uspokajający wpływ środowiska naturalnego. Wizyta stomatologiczna jako czynnik stresowy wyzwala w pacjentach potrzebę szukania spokoju, na przykład poprzez kontakt z naturą, nawet tą wirtualną. Zresztą, kto z Państwa oglądał w niedzielne popołudnie film przyrodniczy, wsłuchując się w głos Krystyny Czubówny, ten wie, jak kojące potrafi to być. I na koniec krótkie wyznanie. Nawet stomatolog jest czasem pacjentem na fotelu. I ja, mając tą wątpliwą przyjemność w zeszłym miesiącu, marzyłam, ściskając antystresowe piłeczki, żeby ktoś taki film przyrodniczy mi wyświetlił. Po pierwsze dlatego, że słuchanie odgłosu wiercenia po tej drugiej stronie fotela nie należy do przyjemności. A po drugie, patrzenie w sufit przez prawie godzinę jest bardzo nudne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.